czajnikowy.pl. Na zewnątrz zrobiło się bardzo ciepło, a więc idealna pogoda na to, aby rozpocząć kolejnego vloga kawowego. Musimy porozmawiać o kawie. Ostatnim razem rozmawialiśmy na temat kwasowości, tego czy jest pozytywna, czy negatywna w kawie. Natomiast dzisiaj temat dużo większej wagi. Temat zagrożeń, które czekają na arabikę, szczególnie w najbliższych dziesięcioleciach, oraz tego, czy to możliwe, aby zupełnie zniknęła z spółek sklepowych lub stała się pewnego rodzaju rarytasem, na który stać nielicznych. Jesteśmy właśnie w lesie, w którym jest bardzo dużo dzięciołów, więc jeśli ktoś czułby się znużony treścią odcinka, zapraszam chociaż na te ostatnie kilkadziesiąt sekund. Tam kilka ładnych ujęć ptaków biegających po drzewach, które postaram się dla Was skręcić. A organizujemy też w najbliższym czasie kawowe Q&A, więc jeśli bylibyście zainteresowani, aby to właśnie Wasze pytania znalazły się w tym odcinku, to koniecznie napiszcie je niżej w komentarzu. W tym lesie dużo więcej niż dzięciołów jest również kleszczy i komarów. Mam nadzieję, że nie zjedzą mnie w tym czasie. Historia spożywania kawy jest bardzo długa i sięga wielu wieków wstecz. Niewątpliwie natomiast jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii ludzkości, które może cieszyć się kawą aż tak dobrej jakości, aż tak niezwykłej jakości i czystości smaku. Czy to możliwe, żebyśmy byli również jednym z ostatnich pokoleń, które zmarnuje tym samym cały potencjał wypracowany przez wieki? Według szacunków naukowców w najbliższych 50 latach średnia temperatura globalna wzrośnie o około 4 stopnie. Wydawać by się mogło, że jest to stosunkowo niewiele, natomiast arabika bardzo nie lubi takich zmian, bardzo nie lubi zmian w zakresie temperatury, ale też sumy opadów. Zmiany klimatyczne tutaj mogą się przyczynić do takiej lawiny negatywnych czynników, które będą wpływały na powolne wyniszczanie plantacji kawowca i może w rzeczywistości doprowadzić do tego, że kawowiec zostanie w zupełności unicestwiony. Wzrost temperatur odbije się również na jakości kawy, ze względu na to, że kawa, jeśli ma być wysokiej jakości, ma być pełna aromatów, musi wzrastać bardzo powoli. Wzrost temperatury spowoduje zbyt szybkie rozwijanie się cukru, a to w rzeczywistości doprowadza do tego, że ten smak jest bardziej taki tępy, nie jest tak bardzo bogaty właśnie względem aromatów. Kolejnym czynnikiem negatywnym jest suma opadów. Coś, co jest bardzo istotne w przypadku kawy ze względu na to, że kawa lubi sezonowe opady, duże ilości, ale sezonowo. Jeśli wystąpią one w złym momencie, może to doprowadzić do tego, że zbiory po prostu będą mniejsze albo w ogóle nie wystąpią w tym sezonie. Jak zapewne pamiętacie, kofeina w kawie ma działać jako repelent przeciwko różnego rodzaju owadom, które mogłyby postanowić zjeść jej owoce albo po prostu zaatakować liście. Natomiast jest jeden owad, któremu nie szkodzi kofeina, który nie boi się jej działania. Mowa tutaj o owadzie, którego po hiszpańsku nazywa się brocca, a po polsku można by nazwać, jeśli się nie mylę, kornikiem kawowcem. I jest to taki insekt, który atakuje przede wszystkim owoce i jest bardzo dużym problemem na plantacjach. Wzrost temperatury powoduje również zwiększenie populacji brocki, a zwiększenie temperatury powoduje również to, że trzeba będzie te plantacje coraz wyżej w górach zakładać, ze względu na to, że te niższe rejony będą już zupełnie zaatakowane właśnie przez tego insekta. Jest to zatem kolejny czynnik, który może bardzo negatywnie i destrukcyjnie wpłynąć na dalsze losy naszego dzisiejszego bohatera. W dzisiejszych czasach podstawowym problemem na plantacjach kawowca jest przede wszystkim rdza kawowa. Objawia się ona takim nalotem pomarańczowo-żółtym na liściach, natomiast nie dotyka tylko liści, ponieważ potrafi ususzyć, zniszczyć całą roślinę, a nawet całe plantacje. Być może zastanawiacie się,
Ale zaraz, czy w historii w ogóle była taka sytuacja, że nagle cały region znika z kawowej mapy świata? W rzeczywistości tak. No, mieliśmy do czynienia na przykład ze Sri Lanką, z Ceylonem, który kiedyś słynął z upraw kawowca, natomiast pewna choroba zniszczyła doszczętnie właśnie tamte uprawy i doprowadziła do tego, że nie opłacało się już ich wznowić. W związku z tym wznowiono właśnie nie tyle produkcję kawowca, co zaczęto hodować tam herbatę i stąd ten popularny region, który wszyscy znamy do dzisiaj, czyli Ceylon. Gdybyście się zastanawiali, skąd taki nietypowy rozkład kół, to rozwiązaniem zagadki jest rosomak. I tym razem nie mam na myśli kolejnego mieszkańca lasu, którego możecie tutaj spotkać, ale no, znajdujemy się niedaleko poligonu, więc mowa o wozie bojowym. Kolejnym poważnym zagrożeniem dla kawy jest sama genetyka tej rośliny. Jeśli prześledzilibyśmy historię pojawiania się kolejnych plantacji na różnych kontynentach, okazałoby się, że praktycznie wszystkie powstały z kilku roślin, które Arabowie w XIII wieku wywieźli z Etiopii. W związku z tym mamy bardzo niewielką różnorodność genetyczną i w każdym innym przypadku zapewne byłoby tak, że grupa naukowców siadłaby do stołu, powyciągała z genów jedną rzecz, powkładała drugą i w naturalny sposób pozbylibyśmy się tych problemów, o których wcześniej mówiliśmy. Stworzylibyśmy rośliny, które są silne na tyle, żeby przeciwdziałać tym naturalnym wrogom. Natomiast w przypadku kawowca nie mamy takiej możliwości. Jeżeli jeszcze w ogóle jesteście po drugiej stronie ekranu, bo no nie wiem, może pobiegliście do sklepu w połowie odcinka, żeby wykupić zapasy waszej ulubionej kawy, to pora na pewne podsumowanie. Czy możemy coś zrobić, żeby zapobiec temu wszystkiemu, o czym dzisiaj było opowiedziane? Przede wszystkim no, musimy zadbać o ekologię, musimy zadbać o to, żeby ten proces cieplarniany nie następował, żebyśmy dali więcej czasu do pracy naukowcom, którzy już dzisiaj pracują przede wszystkim na terenie Etiopii, na tych szczepach, które gdzieś tam rdzennie jeszcze dziko rosną w górach. Natomiast musicie wiedzieć, że jest już ich stosunkowo niewiele. Wzrost temperatur powoduje, że większość z tych krzewów zwyczajnie skarłowaciała. No i niestety za niedługo najprawdopodobniej w ogóle wymrą. W Etiopii w ogóle to jest bardzo ciekawy temat. Mówi się o szczepie Ethiopian Heirloom i w rzeczywistości nie jest to tylko jeden szczep. Każda malutka plantacja, która gdzieś tam znajduje się w gospodarstwie jakiś tam rolnym pewnych właścicieli, mniejszych, posiada w zasadzie odrębny szczep, taki, który jest unikalny na skalę światową. Taki, który jest tylko i wyłącznie charakterystyczny dla tego jednego małego skrawka Etiopii. W rzeczywistości jest to naprawdę niesamowite dziedzictwo, z którego możemy czerpać. Musimy w takim razie jak najszybciej wykorzystać to dziedzictwo, jak najszybciej wykorzystać tą pulę genetyczną, niesamowity dar natury, który gdzieś tam jeszcze mamy, po to, aby ratować wszystkie te kawy, które są jeszcze na plantacjach z całego świata. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku przekonałem Was do tego, żeby pić dobrą kawę, ponieważ no nie wiadomo, jak długo będziemy mieli możliwość to robić, nie wiadomo, jak długo będzie ona dostępna na rynku, a przede wszystkim nie wiadomo, ile będzie kosztowała, a więc pijmy, póki jest w miarę rozsądnej cenie. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnych vlogach, w następnych odcinkach podróżniczych. No i do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl